W końcu się spotkali. Czy jesteś moją drugą połówką? Pyta on. Tak, mówi ona. A czy ty jesteś moją drugą połówką? Pyta ona. Ależ oczywiście, że jestem, odpowiada on. Ale czy oby na pewno? A czy jesteś drugą połówką i jesteś również moją bratnią duszą? Tak, 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 mówi on. Oczywiście, że tak. Po latach wspólnie spędzonych nie było już to jednak tak oczywiste. Dlaczego nie było? Bowiem ani jedno, ani drugie nie wiedziało, co to znaczy być drugą połówką i swoją bratnią duszą. Po więcej serdecznie zapraszam do nagrania. W dzisiejszym nagraniu odpowiem na pytanie, czy jest możliwe, by w życiu spotkać naszą drugą połowę, a jeżeli tak, to jak to się zorientować w tym, że to jest nasza druga połowa. Wyrazy takie jak druga połowa, bratnia dusza są często używane zamiennie, jak Państwo wiedzą. Nim przejdę dalej, muszę więc wyjaśnić, co rozumiem poprzez te terminy. Druga połówka to potocznie jest partner życiowy lub partnerka życiowa. Jest to jedna z dwóch równych części jakiejś całości. Bratnia dusza z kolei związana jest bardziej z pokrewieństwem rodzinnym, narodowym, ideologicznym. Jest to osoba nam bliska, myśląca w podobny sposób, mająca te same zainteresowania zazwyczaj. Czyli my chcielibyśmy, by nasz partner życiowy był drugą połówką, ale również naszą bratnią duszą. Bratnia dusza, jak mówiłam, może to być ktoś znajomy, ktoś nam bliski ideologicznie, a druga połówka jest zawsze skojarzona z partnerem życiowym. Dlatego, że w nagraniu będę się odnosić do związków partnerskich, do związków małżeńskich. Będę bratnią duszę i drugą połówkę używać trochę wymiennie, rozumiejąc oba terminy pod jednym terminem partnera życiowego. Jak wiecie Państwo, od setek lat ludzie poszukują swojej drugiej połowy, swojej bratniej duszy. I najlepiej, gdyby to oczywiście była dusza płci przeciwnej, dla wielu oczywiście tej samej. W czym tkwi trudność, skoro mamy tak dużo praktyki? Setki lat. Szukając tak długo, spodziewać by się można, że mamy już jakiś wzór czy archetyp bratniej duszy i tej drugiej połowy i pomyłek w wyborze nie powinno być aż tak wiele. A jednak jak rozglądniecie się wokół siebie, to jest ich chyba aż za dużo. Przytoczę krótką historię, która pokazuje, jak łatwo o tą pomyłkę. A więc spotyka się dwoje ludzi. Pani jest chaotyczna, trochę rozhisteryzowana, ma wiele pomysłów, dużo w życiu robi, a on taki trochę flegmatyczny. Naukowiec, wszystko wolno robi, nim w ogóle jakąś podejmie decyzję, to ją dobrze przemyśli. Pani myśli tak, jak dobrze, że ja spotkałam takiego człowieka na swojej drodze. No on mnie troszeczkę uspokoi, nauczę się planowania i będę taka bardziej zrównoważona. A on mówi tak, myśli sobie, super kobieta, w końcu w moim życiu pojawi się jakiś żywioł, coś będzie się działo. Spotkały się dwa przeciwieństwa oczywiście w tym wypadku. Po latach jednak wspólnie spędzonych pani mówi tak, no nie, z nim się nie da żyć, on jest tak ślamazarny. Ja dłużej tego nie wytrzymam. Pan z kolei patrząc na tą panią po wielu latach mówi tak, wariatka, no wariatka. Z taką kobietą nie da się żyć. I jak widzicie Państwo, w tym co opowiedziałam,
spotkały się dwa przeciwieństwa. Skoro przeciwieństwa tak działają, to może powinniśmy się kojarzyć na zasadzie podobieństw. Ale przytaczając poprzednią historię, może być tak, że dwoje ludzi po długim czasie, dwie osoby ślamazarne i powolne, w ogóle już prawie nie będą żyły, zanudzą się sobą wzajemnie do bólu, a osoby, które są bez planów, trochę chaotyczne, stworzą takie życie, że będą one trudne nie tylko dla nich samych, ale będą miały również bardzo negatywny impact na ewentualne dzieci. Czyli ani przeciwieństwa, ani podobieństwa nie są naszą drugą połówką i naszą bratnią duszą, to kto ma być naszym partnerem życiowym? Jesteście Państwo pełni. Szukacie drugiej połowy, ale nie jesteście w połowie. Jesteście pełnią. Drugiej połowy jako takiej nie ma i wcale jej nie potrzebujecie. Wywołuje chyba pewien bunt teraz, bo z doświadczenia wiemy, jak bardzo pragniemy związków i owej pełni, którą odczuwamy przy bliskiej osobie. Jest to prawda. Tajnikiem jednak jest to, jak odkryć, że ta druga osoba jest naszą bratnią duszą i jest naszą drugą połową, czyli odpowiedzieć na pytanie, co reprezentuje w naszym życiu. Osoba, która jest naszą bratnią duszą i naszą drugą połówką, jest naszym lustrzanym odbiciem. Odzwierciedla ona nasze bolączki, nasze potrzeby i reaguje w taki sposób, jakbyśmy my reagowali sami dla siebie. Najlepiej podać przykład i podam własny. Osobiście uwielbiam i ogromnie potrzebuję bardzo dużo czasu i przestrzeni dla siebie. Jest to dla mnie ważne, absolutnie ważne dla wszystkiego, co robię. Robię to w taki sposób, że wychodzę z psem, bardzo często się to zdarza, chodzę po polach po 2-3 godziny, nieraz chodzę w półmroku. Po takim spacerze w towarzystwie psa czuję, że mam czystą głowę, czuję się wypoczęta, mam energię, odzyskuję moją równowagę i moją harmonię. Co na to mój mąż? No nic. Nie ma potrzeby pójścia ze mną na spacer. Rozumie, kiedy przez długi czas nie odbieram telefonu i nie szuka mnie po polach, kiedy zaczyna się pić deszcz, bowiem wie, że go lubię. Kiedy spaceruję w półmroku, ja z kolei wiem, że on może się martwić, więc zawiadamiam, że jestem cała i zdrowa. Mój mąż w opisanej sytuacji odzwierciedla absolutnie moje potrzeby. Zachowuje się tak wobec tej potrzeby, jak ja zachowałabym się dla samej siebie. Nie zabierałabym mi mojego czasu i mojej przestrzeni. W przytoczonej sytuacji nie mogłabym wyobrazić sobie lepszej drugiej połówki i bratniej duszy. Czy mój mąż jest tą bratnią duszą w każdej jednej sytuacji i odzwierciedla wszystkie moje potrzeby? Absolutnie nie, ale o tym powiem dalej. Dobrze. Niby to proste, co powiedziałam, ale żeby to zrobić, należy znać swoje potrzeby i w tym tkwi cały szkopuł. By znaleźć drugą połowę, trzeba najpierw dobrze poznać siebie samego. Trzeba poznać części swojej osobowości i zobaczyć, że te części mają jasne i ciemne strony. W tym momencie chciałam zachęcić Państwa do artykułu z blogu Świadomości Związki są jak zegarki. Tam troszkę wyjaśniam ten temat. Kiedy z pokorą i wyrozumiałością przyglądniecie się sobie samym i zrozumiecie, które części lubicie u siebie, a których nie lubicie, czy pojmujecie siebie jako całość, pojmiecie siebie jako całość, będzie miejsce na drugą połowę i bratnią duszę, bo ona odzwierciedli te części, które są w Was. Co jeżeli już jesteście w związku? No nic innego niż to, co powiedziałam powyżej.
Przyglądnijcie się sobie samym. Każdy z Was osobna, a potem przyglądnijcie się, na ile partner Was odzwierciedla. W wielu aspektach, tak jak powiedziałam o swoim związku, nie będzie partner Was odzwierciedlał, ale to nie jest ważne. Ma Was odzwierciedlać tylko w rzeczach kluczowych dla Was i absolutnie ważnych, tak jak dla mnie, czas i przestrzeń. Jeżeli już to zrobicie i zobaczycie, że partner Was odzwierciedla w tych sprawach kluczowych i może będziecie mniejszą wagę przywiązywać do tych spraw mniej potrzebnych, to będziecie czuli, że jesteście w szczęśliwych związkach, czego serdecznie Wam życzę. Bardzo dzisiaj dziękuję za uwagę. Będę oczywiście wdzięczna za pytania i komentarze. Dziękuję ogromnie.